bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. Dziś porozmawiamy o hortensjach, a mianowicie o 5 rzeczach, które warto teraz zrobić, żeby Wasze hortensje kwitły jak oszalałe. Zapraszam na ten odcinek. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling. Zawsze się śmieję, że nikt nie lubi takich filmów, w którym ktoś mówi musisz albo powinieneś to teraz zrobić. I przeważnie unikałem takich filmów. Ale uwierzcie mi, ten odcinek jest właśnie o tym, co jeżeli teraz zrobicie, będziecie się cieszyć później w sezonie przepięknymi kwiatami hortensji bukietowej. Wybrałam 5 rzeczy, które mają ogromny wpływ na to, żeby Wasze kwiatostany wyglądały rewelacyjnie. Oczywiście pominiemy tu cięcie hortensji bukietowych, natomiast są zabiegi, które warto wykonać w kwietniu, maju, a nawet w czerwcu po to, żeby w lipcu, sierpniu, wrześniu, aż do jesieni przechadzać się po ogrodzie i zachwycać pięknymi, praktycznie bezobsługowymi kwiatami hortensji bukietowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, koniecznie Was do tego zachęcam. Słuchajcie, to jest ogromne wsparcie dla twórców takich jak ja, którzy tworzą treści YouTube'owe i dzielą się swoją wiedzą. Rzeczy, o których dzisiaj opowiem, wynikają z moich obserwacji, ale też z mojej edukacji na temat hortensji, ponieważ krzewów hortensji w ogrodzie mam około 60 i dlatego bardzo mi zawsze zależy na tym, żeby przynosiły one przepiękne efekty. Jeśli dopiero zaczynacie z hortensjami, myślę, że wskazówki, które pokażę w tym filmie, będą bardzo ważne, natomiast jeżeli już macie hortensję dłużej, też możecie się trochę zaskoczyć. Dobra, chodźcie do moich hortensji i zaczynamy od pierwszego punktu. Hortensja Limelight. Niesamowite, jak ta hortensja, jak i wiele innych odmian potrafi przepięknie rozrosnąć się w sezonie. Zobaczcie, teraz jest ona malutka i gdy teraz przyglądniemy się jej, nie widać jeszcze za bardzo kwiatów. Te kwiaty zostaną wytworzone właśnie teraz. One zaczną teraz zawiązywać pąki kwiatowe i stopniowo w czerwcu, na koniec czerwca, hortensja nam pięknie zakwitnie. Dlatego bardzo ważna jest jedna rzecz, z której wynika też nazwa hortensji, mianowicie podlewanie. Wiosną raczej nie zauważyliście większej potrzeby podlewania hortensji, ze względu na to, że ziemia była jeszcze wilgotna, po zimie jeszcze nie było wyższych temperatur i hortensje stopniowo sobie rosły. Natomiast teraz, maj, czerwiec, to jest właśnie moment, kiedy woda jest niezwykle potrzebna. I mimo tego, że nie zauważycie jakiegoś większego wiotczenia liści w przypadku hortensji wieloletnich, to jednak na pewno zauważycie wpływ na kwiatostany. Nazwa hortensji z łaciny to po prostu beczka z wodą, ponieważ hortensja wręcz potrzebuje takiej beczki z wodą. I właśnie maj i czerwiec to są takie miesiące, w których odczujecie to najbardziej. Jeśli Wasza hortensja teraz ma taki moment na pozyskanie dużych ilości wartości odżywczych po to, żeby właśnie wytworzyć piękne, długie pędy, mocne pędy, no i oczywiście pąki kwiatowe, to potrzebuje też wody, bo to właśnie woda wpływa na to, że wszystkie wartości odżywcze przenikają dobrze do korzeni, oblepają korzenie, no i oczywiście sam pokarm plus ten napój powoduje, że ta hortensja cudnie rośnie. W naszym ogrodzie mamy nawadnianie, jednak w zeszłym roku to nawadnianie padło i właśnie padło w takim najbardziej potrzebnym momencie, czyli właśnie w maju. Słuchajcie, ja odczułam nawet po takich wieloletnich hortensjach, jak one dużo wolniej wytwarzają pąki kwiatowe, jak nie mają tego zastrzyku energii, żeby zadziałać, żeby pięknie rosnąć. Swoje hortensje dodatkowo podlewałam, ale pamiętajcie, że jeżeli nie macie nawadniania, to teraz skupcie się właśnie na tym, żeby je mocniej podleć. Możecie wokół hortensji utworzyć taki dodatkowy jakby korytarzyk, mianowicie troszeczkę rozgrzewać ziemię, zrobić takie korytko po to, żeby woda lepiej osadzała się wokół tych hortensji, a jeżeli stosujecie w ogrodzie agrowłókninę, to wcale ta agrowłóknina nie powoduje, że hortensja będzie mieć więcej wody, wręcz przeciwnie, będzie ją magazynować górą, dlatego rozetnijcie tą agrowłókninę bardzo szeroko wokół hortensji, zaściółkujcie ją i koniecznie mocno podlewajcie. Druga niezwykle istotna rzecz
to jest nawożenie hortensji bukietowych. Jeżeli nawoziliście hortensję długodziałającym nawozem mineralnym początkiem marca, to ona potrzebuje około 3 miesięcy, żeby ponownie ją nawieść. Natomiast jeżeli robiliście to obornikiem i chcecie teraz dać taki większy zastrzyk energii właśnie po to, żeby po pierwsze woda, o której rozmawialiśmy, dała nam więcej składników odżywczych przenoszących w głąb korzeni, jak również, żeby Wasza hortensja dostała właśnie te minerały, których teraz potrzebuje, żeby wytworzyć większe kwiaty, możecie teraz zastosować również nawóz mineralny lub właśnie poczekać te 3 miesiące, żeby ten nawóz zastosować. W zeszłym roku sięgnęłam po dość ciekawy nawóz mineralny, testując go w swoim ogrodzie, mianowicie nawóz mineralny, który ma w składzie mączkę bazaltową. I tu Wam od razu coś powiem. W zeszłym roku mnie już drgnęło. Mączka bazaltowa przy hortensjach, przecież hortensje lubią glebę kwaśną, a mączka bazaltowa nigdy nie jest polecana do roślin, które są kwasolubne. No i napisałam do firmy Target z pytaniem, o co chodzi, że dodają mączkę bazaltową do tych właśnie nawozów. Otrzymałam wyniki badań, które bardzo mnie ucieszyły. Okazuje się, że mączka bazaltowa w takich nawozach nie powoduje zmiany kwasowości gleby, a jedynie ma wpływ na jeszcze fajniejsze odżywienie roślin. Cieszy mnie to, ponieważ ja lubię stosować nawozy również naturalne, które lepiej wpływają na strukturę gleby i hortensje też lubią mieć dobrą strukturę gleby. Dlatego jeżeli odżywiacie hortensję obornikiem, fajnie mieć też możliwość dodania innych fajnych nawozów naturalnych i później takiego zastrzyku nawozami mineralnymi. Natomiast mączka bazaltowa jest właśnie takim nawozem naturalnym. Mączka bazaltowa jest po prostu pokruszoną skałą, ma bardzo dużą zawartość krzemionki, więc świetnie ją stosować w ogrodzie na wielu roślinach. Zawsze ubolewam nad tym, że nie mogłam ją zastosować wokół hortensji, ponieważ mączka bazaltowa gromadzi też lepiej wodę w roślinach. Dlatego zastosowanie nawożenia w tego typu nawozach ucieszyło mnie i tym samym mój drugi punkt to jest nawożenie z zastosowaniem takich trików jak mączka bazaltowa. Pamiętajcie jednak zawsze, żeby nie przenawozić swoich roślin, dlatego starajcie się wybierać takie nawożenie, żeby dostosować je pomieszane z naturalnym i dopiero właśnie w takiej chwili, kiedy najbardziej potrzebują tego rośliny, zastosować na przykład nawóz mineralny. Punkt trzeci, właśnie teraz, ale też już trochę wcześniej, to jest walka ze szkodnikami. Jeden ze szkodników, który zauważyłam, że niestety, ale lubi niektóre gatunki hortensji. Bardzo lubi hortensje ogrodowe. Zauważyłam, że nie tyka otaksy Aldiva Fiorecocha, natomiast bardzo lubi łakomić się młodymi pędami, zwłaszcza tych niższych hortensji typu bobo. Wyższe hortensje automatycznie częściej mają już mocniejsze pędy, więc ślimak, jak widać, jest trochę leniwy i łapie najpierw to, co się łatwiej je. Dlatego warto zastosować ochronę przed ślimakami. Może to być oczywiście ręczne zbieranie ślimaków, mogą to być również granulki na ślimaki. Na pewno nawóz, który ma mączkę bazaltową, też fajnie zadziała, ponieważ ślimaki nie lubią mączki bazaltowej. Natomiast warto teraz się przyglądać, ponieważ bardzo często omijamy nasze hortensje na takim etapie ze względu na to, że one jeszcze nie kwitną, więc nie zwracamy zbytnio na nie uwagi. Ale jeżeli chcemy, żeby one pięknie urosły, pięknie zakwitły, to zwróćmy uwagę, czy ich nam coś nie podjada. Punkt 5 przy naszych hortensjach to jest również ściółkowanie. Już Wam mówiłam w punkcie pierwszym, że warto zastosować ściółkę, żeby zachować więcej wody w glebie, ponieważ hortensje kochają wodę. To jest fajny moment na zrobienie jeszcze ściółkowania, właśnie dlatego, że teraz jest po prostu cieplej, więc zatrzymacie też ciepło w glebie i to ciepło dalej będzie wpływać na rozpuszczanie się składników mineralnych nawozów, na odżywianie właśnie hortensji, żeby pięknie rosły, a jednocześnie zaściółkujecie, żeby woda zbytnio nie parowała. Do ściółkowania hortensji świetnie sprawdza się kora. Ja moje hortensje w momencie, gdy je sadzę, ściółkuję najpierw kompostem. Kompost często też potrafi być kwaśny, więc zwróćcie sobie uwagę na to, czy na przykład Wasz kompost nie jest kwaśny. Mi się tak zdarzyło, że jest on kwaśny, więc też fajnie wpływa na pH gleby. Natomiast później staram się stosować korę, ponieważ ona fajnie wpływa też na takie naturalne zakwaszanie tej gleby, no i naprawdę świetnie trzyma wilgoć w glebie. Dlatego jeżeli nie zaściółkowaliście swoich hortensji albo rosną u Was w jakichś kamykach, przemyślcie, czy nie lepiej byłoby jednak posadzić je w innym miejscu albo zastosować im takie podłoże, które będzie dobrze na nie wpływać i będzie wpływać na to, że mając takie składniki odżywcze, taką kwasowość, jaką lubią, będą piękniej i bujniej rosły. Im starsze hortensje,
tym często wyższe i też posiadające dużo mocniejsze pędy główne, które są w stanie je super utrzymać. Hortensje bukietowe nie mają jakiegoś większego problemu z pokładaniem się, jednak gdy zaczynają już tworzyć piękne pędy kwiatowe, niektóre odmiany są bardzo słabe, jeżeli chodzi o pierwsze lata pędów. Dlatego warto zastosować podpory. Podpory do hortensji dobrze, żeby były mocne, świetnie działają takie piękne metalowe obeliski. Ja marzę o takich i szukam takich, żeby mieć je w swoim ogrodzie. Natomiast jeżeli nie macie takich obelisków, tak jak ja ich nie mam, warto zastosować na przykład tyczki bambusowe, które dobrze jest mocniej wbić, lub w przypadku większych egzemplarzy takich hortensji, które jednak lubią się wyginać, można zastosować takie specjalne podpórki do pomidorów, wbić je głębiej, otoczyć sznurkiem. Ja w swoim ogrodzie stosuję też takie plastikowe obręcze. One są bardziej takie zakładane na rośliny i trzymają tą roślinę bardziej w ryzach. Po sezonie łatwo jest je zdjąć i te obręcze nawet mi się sprawdzają, zwłaszcza przy hortensji Polar Bear, która teraz będzie miała 3. rok, ale jednak pierwsze 2 sezony była bardzo, bardzo giętka i większość jej kwiatostanów po prostu leżało na ziemi. Dlatego warto już wcześniej o tym pomyśleć, po to, żeby one mogły fajnie rosnąć do góry, dostawać odpowiednią dawkę słońca i pięknie kwitnąć, a nie być takie, wiecie, trochę przypalone, trochę pobrudzone od ziemi i też takie nieestetyczne. Moje rady możecie śmiało zastosować do każdej odmiany hortensji, nie tylko do bukietowych, możecie zastosować również do hortensji ogrodowych, to również świetnie na nie wpłynie. Ja dzisiaj skupiłam się jednak głównie na bukietowych, ponieważ takich mam w ogrodzie najwięcej. Możecie moje rady przenieść też na hortensje Annabelle, które mają ogromne kwiatostany, więc one szczególnie w tym okresie maja, czerwca potrzebują zastosowania tych rad, podlewania obfitego, ściółkowania, żeby zatrzymać glebę, podpór, ochrony przed ślimakami, no i wszystkiego tego, o czym Wam już dzisiaj mówiłam. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Zakazany Ogród. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feel it.